Witajcie, jesteśmy na Filipinach, a konkretnie na wyspie Bohol. W dzisiejszym odcinku totalnie turystycznie. Zaczniemy od zobaczenia czekoladowych wzgórz, a potem poznamy różne słodkie zwierzaki. Popłyniemy też w mały rejs łodzią po rzece i wybierzemy się nad ukryty wodospad. Zaczynamy! Naszą dzisiejszą wycieczkę zaczynamy od punktu widokowego na Chocolate Hills. Podobno w czasie pory suchej wzgórza przybierają kolor czekoladowy i stąd ich nazwa. Na całym obszarze znajduje się 1268 regularnych kopców, osiągających wysokość od 30 do 100 metrów wysokości. Co ciekawe, brak na tym terenie jaskiń, zwykle powstających w takich warunkach. Historia powstania wzgórz wiąże się z miejscową legendą, w której to w wyniku walki dwóch zwaśnionych ze sobą olbrzymów rzucało w siebie skałami. W innej legendzie olbrzym Arogo zakochał się w śmiertelniczce, dziewczynie o imieniu Aloja, porywając ją do siebie. Ona odrzucała jego zaloty i w krótkim czasie zachorowała, po czym umarła. Zrozpaczony Arogo płakał za nią, a z kapiących łez utworzyły się wzgórza. No więc ładnie, tłoczno w ciul. Jest tutaj masakra. Zawijamy się więc z tych wzgórz szybko i kierowca zawozi nas do kolejnej atrakcji, której nie było w planach, więc nim się obejrzeliśmy, mieliśmy na rękach słodziutkie zwierzątka. Myślę, że widać konsternację na mojej twarzy. Słodkie zwierzątko, ale jednak mini zoo. Zdjęcia? Your hand, like that. Your hands. A, Okay. po nerwowym uśmiechu zmykamy do działu z motylami. 16 days to become a pupa right here, and then pupa 16 days again turn into butterfly. So total of 37 days to become butterfly, and then butterfly lives 21 days. And this is another type of butterfly here. Okay, so one of their defense mechanism is called mimicry. Look at this one here. This is look like a bird poop. A bird won't like to eat those caterpillar because they look like a bird poop. Smart. Yeah, right. And when they grow, they turn into green. Oh, That's I couldn't tell. I think it's a leaf. the color, you know. Yes, and the shape and everything. Yeah, these are the common butterflies here in the Philippines. Mieliśmy takie sugar, jakieś takie malutkie zwierzączko, takie urocze, jak wiewiórka. No a teraz weszliśmy sobie do bardzo gorącego miejsca, pełnego kwiatków i motyli. Pan nam na szybko wytłumaczył, motyle żyją 21 dni I że każdy dzień jest wykorzystany. i w ogóle nie marnują ani dnia, ani chwili z tych 21 dni. Nie mają 21 dni życia bez urlopu. No i teraz jesteśmy wśród tych motylków. Bardzo ładne są. A te butelki podobno, tak powiedział pan, który tutaj oprowadza, są do składania jaj, ale jakoś nigdy nie myślałem, że motyle składają jaja. Że to jakoś inaczej wygląda cykl życiowy, ale... Wiesz, czego bym się napiła? Kompotu z tamaryndowca, ale nie wiem, czy mają w tym kraju. A potem pojechaliśmy, by zobaczyć tarsjusze. Na szczęście je obserwujemy z daleka, żadnego brania na ręce.
Wybaczcie ten piszczący dźwięk w tle, to cykady. Włączę muzykę. Idziemy też tak, że trzeba szeptać. Wiecie, żeby nie obudzić ich śpiących. Chciałbym, żeby ludzie w ogóle świat był właśnie taki, że jak ja śpię, to żeby szeptali. Ciekawe, ile godzin dziennie śpią. Czy mamy pecha? Może śpią tylko godzinę, jak utrafiliśmy. Wyraki to nocne drapieżne naczelne z Filipin, które cechują się ogromnymi oczami wielkości mózgu, bardzo długimi tylnymi łapami umożliwiającymi skoki na kilka metrów oraz zdolnością obracania głowy o 360 stopni. Ich dieta jest oparta głównie na lokalnych owadach, które potrafią łapać w locie. Ilość turystów i tempo tego wszystkiego chyba to nie dla nas, no ale możemy taki jeden dzień w roku spędzić w ten sposób na takiej turystycznej zabawie. Na szczęście dzisiaj wrócimy już do naszego spokojnego hostelu. Następnie kierowca zawiózł nas na lunch na rzece. Zapraszaliśmy, by do nas dołączył, ale podziękował i popłynęliśmy sami. Jest to zorganizowane w formie bufetu na łodzi, która płynie rzeką. Ciekawy biznes, jakby jest w tym jakiś wesoły koncept. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam, a to całkiem... Tak. Jak? Paula, jesteś zadowolona? Bardzo. Śmieszna przygoda być takim turystą dziś. Tak. Atrakcja z atrakcją, ciach, ciach, ciach. Płać, zwierzątko na rękę, tu coś, tu patrz, tu... Ja. W którymś momencie łódź podpłynęła do występów. Najsłynniejszym filipińskim tańcem ludowym jest tinikling, w którym tańcerze skaczą i przeskakują nad bambusowymi tyczkami, a inni tancerze rytmicznie oklaskują ich nawzajem. Zainspirowany gracją ptaków tikling, unikających bambusowych pułapek, taniec ten wymaga zwinności, precyzji i koordynacji, aby uniknąć zaplątania się w bambusowe pułapki. Jest to tradycyjny taniec kulturowy, który ukazuje zwinność i odporność Filipińczyków. Nasz współtowarzysz ze stolika obok też spróbował klawo, a potem zobaczyliśmy profesjonalistów. No więc taka
zabawa. Mamy zespół na żywo. Podjedliśmy jakieś dziwne rzeczy. Bardzo chciałam kawę, więc na deser była jakaś galaretka kawowa. No i tak płyniemy sobie spokojnie, tylko no to jest ciekawe z tym zwiedzania, nie? Na ile my tutaj jesteśmy zainteresowani naturą i cygadami, tak one są kompletnie zagłuszone przez piosenki na żywo, które podejrzewam, że mi YouTube w ogóle wytnie. Że będą jakieś prawa autorskie, mimo że to jakiś cover jest, no ale no tak. Ciekawe przeżycie. Dzisiejszy dzień w ogóle bym określiła jako taki wątpliwy moralnie, bo żeśmy i się wkopsali w tego węża jakiejś wiewiórki na dłoni. No może nie jest to jeżdżenie na słoniu, czy tam, nie wiem, głaskanie tygrysa, który być może jest pod wpływem narkotyków. Może nie poszliśmy aż tak ekstremum, ale coś tam jednak to jest zwierzątko w niewoli, taka wiewióreczka. No, także dzisiaj, no nie wiem, no raz do roku chyba można po prostu się wkiepsić w taką przygodę. Ale zaraz jeszcze jedziemy, że kierowca ma nas zabrać nad wodospady, więc mam nadzieję, że uda się zanurzyć albo zobaczyć jakiś ładny wodospad. W końcu same dźwięki natury. Pani przewodniczka prowadzi nas nad wodospad. Przyznam, że droga choć krótka, to jednak bardzo wymagająca. Jest super. Jak gdyby ktoś znalazł nasze zbielałe kości, to jest materiał dowodowy. Ciężkie warunki dla artysty do filmowania, żeby się nie połamać. Już wiem, gdzie jest szpital, wiem, gdzie jest komisariat, wszystko już wiem. Dziękuję, Krzysztof. A na dole czekała na nas nagroda w postaci pana sprzedającego kokosy. Bajka. Nie jest źle. Niestety było już późno i się mocno rozpadało, więc wróciliśmy do samochodu, znów pokonując wątpliwej konstrukcji schody. Nie wiem, czy widać, jak one są nierówne. Oj, tam nierówne. Nie było tak źle, jak myślałam, że będzie na tych schodach. Pod górę. W deszczu. Na koniec dnia czekał na nas jeszcze przepiękny zachód słońca. A w następnym odcinku płyniemy na wyspę Negros w odwiedziny do Krzysztofa i Leny. Pobyć w miłym towarzystwie i w totalnej naturze. Zapraszam. Bardzo przyjemne, relaksacyjne miejsce. Po tylu miesiącach przebodźcowania, atrakcji, zwiedzania, planowania, zatrzymać się na parę dni, gdzieś gdzie nie ma nic, po prostu jest dżungla.